Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów. Tym razem po małej przerwie witam Was na nowo do niedzieli po jednej audycji, bo jeszcze jestem w Polsce, ale od niedzieli już zaczynamy z grubej rury. Tak jak to było do tej pory, 2-3 audycje dziennie, ale w międzyczasie będę robił też swoje researche i o tym będziecie się dowiadywać na bieżąco. Tak jak obiecałem, tak też wracam tutaj do Was właśnie z wróżeniem z fusów, czyli z pierwszą audycją z Bruce'em Willisem. Dowiemy się, co on myśli na temat kolejnego tygodnia. Wiecie, że to jest Melisa na wykresie. No i pewnie pytacie, czy odpocząłem? Tak, odpocząłem wystarczająco, więc na pewno tutaj naładowałem baterię, ale jeszcze do niedzieli, pamiętajcie, jestem na wakacjach, ale raz w dzień już wracamy z Dzień Dobry Krypto. W końcu się z Wami albo za Wami już stęskniłem. Okej, zacznijmy. We're going to start out with a pretty eye-opening chart. Zaczniemy od wykresu, który otworzy nam oczy. Zauważcie też na mowę ciała i to, co nie jest widoczne gołym uchem, czyli to, co widzimy, a więc na czerwono nadal nasz Bruce Willis, czyli to jest ta podświadomość, która mówi o tym, że może kolejne spadki. Tego nie wiemy, ale jeżeli tutaj jest czerwony kolor w ubiorze Bruce'a Willisa, Crypto Univeristy, to możemy się spodziewać kolejnych spadków. A pretty eye-opening chart. We're going to look at all 9 years. Okej, zobaczymy najpierw to, co wydarzyło się na wykresie w ostatnie 9 lat. Of Bitcoin's history, and we're going to break it down in a really simple way. I oczywiście rozłożymy to na bardzo proste czynniki. Our green line here represents our 21-week moving average. Jeżeli chodzi o zieloną linię, to jest 21-tygodniowa średnia krocząca. Green line, 21-week moving average. Our blue line is the 100-week. Jeżeli chodzi o niebieską, to jest 100-tygodniowa średnia krocząca. Plain and simple, when we're in a bull market, we hold the 21-week as support. Jeżeli chodzi o bardzo łatwe wytłumaczenie jeszcze raz tego, co tutaj się dzieje, to 21-tygodniowa średnia krocząca podczas hossy utrzymuje nam właśnie tą cenę. Jeżeli cena jest powyżej tej zielonej linii, którą on tutaj zaznacza, 21-tygodniowej średniej kroczącej, to wtedy jesteśmy w hossie. When we're in a bear market, we hold the 21-week as resistance. Jeżeli chodzi o bessę, to wtedy cena jest pod 21-tygodniową średnią kroczącą, tak jak to było w tym przypadku. In last week's video, we highlighted this circle right here, which was the only time during a bull market that price action went below the 21-week moving average. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o 2013 roku, bardziej o lipcu, gdzie na 2 tygodnie mieliśmy w hossie spadek poniżej tej 21-tygodniowej średniej kroczącej, gdzie 2 świece zeszły poniżej właśnie tej średniej kroczącej. That was right here in July. Remember that date. Put that date in your memory bank for this video. Zapamiętajcie tą datę, 20 albo w ogóle lipiec. Because this is going to come in very handy and it's going to blow your mind. Bo to będzie nam bardzo potrzebne. Remember July 2013. Zapamiętajcie lipiec 2013 roku. So, we've got the 100 week, right? When we're in a bull market, we never come down to really play with the 100 week. Jeżeli chodzi o hossę i to, co się dzieje podczas niej, nigdy nie schodzimy do 100-tygodniowej średniej kroczącej, zamarkowanej tutaj na kolor niebieski. Right? And you can see we've illustrated here bull markets right here and bear markets here.
I mamy tutaj rozrysowane, że Bessa pierwsza była w 2011 i potem wejście w hossę, jak już ta cena była powyżej tej 21-tygodniowej średniej kroczącej. During this video, I'm going to give you 2 simple steps to know all the time if we're in a bear market or if we're in a bull market. I podczas tego wideo będę Wam mówił w 2 krokach, kiedy widzimy, że jesteśmy w Bessie czy w hossie. 2 distinct steps. But during the bull market, you can see that price action really doesn't play with our 100-week moving average. Pierwsza rzecz to jest podczas hossy, nigdy ta cena nie gra roli albo nie schodzi do tej 100-tygodniowej średniej kroczącej. You can see back here in 2012, we didn't play with the 100-week. We were in an absolute bull run. 2013, same, we weren't even close. And then we went I to się działo w 2011, 2013, tak samo w 2014 roku. into a bear market. When we're in a bear market, we come down and we hold support. Jeżeli chodzi o Bessę, no to wtedy już jest inna piłka. Wtedy schodzimy już, żeby mieć na tym supporcie, czyli testować tą linię wsparcia na 100-tygodniowej średniej kroczącej. On the 100-week, right? And then eventually we break below. This happens time and time again and it's I wtedy ewentualnie jeszcze schodzimy niżej, poniżej tej 100-tygodniowej średniej kroczącej. happened year after year. In a bear market, again, we play with the 100-week and we cross down below. In a bull market, we really don't touch the 100-week. Podczas hossy nie dotykamy tej 100-tygodniowej. So as we continue here, we illustrated this is when we started a bull run, right here in October 2015. I kolejnym takim okresem to jest październik 2015, o ile tutaj dobrze pamiętam. Zaczęliśmy kolejny, to 2015 październik, kolejną hossę. This is the only time in history that we played with the 100-week. But it was really close to when the bull market actually started. And it's just a handful of weeks after we finally got price action above the 100-week. I to jest jedyny czas, kiedy w późniejszym czasie testowaliśmy 100-tygodniową średnią kroczącą, czyli to było też na początku bull marketu, czyli hossy, gdzie weszliśmy powyżej 100-tygodniowej, żeby jeszcze raz ją potem testować. Remember, when we enter a bull market, it's very frequent that price action is below the 100-week, and as the bull market really takes off, we never really touch the 100-week again. I to jest bardzo częsty przypadek, gdzie podczas zmiany trendu i wejścia już w tą hossę, najpierw musimy pokonać tą linię oporu, gdzie to jest 100-tygodniowa średnia krocząca, wtedy przechodzimy z ceną powyżej niej, no i dopiero jeszcze raz możemy ewentualnie testować, jak to było w 2016, chyba tylko raz w styczniu. But we touched it just a handful of, let's just measure here, I think it's 35 days. 35 days from when price action got above to when we actually came down to hold support. Przez około 35 dni byliśmy powyżej tej linii 100-tygodniowej, żeby potem jeszcze raz ją przetestować. And then since then, we were off to the races. I potem już nie było takiej możliwości. And during 2015 and 2016, we were very far from the 100-week. I podczas 2015 i 2016 roku byliśmy bardzo daleko od tej 100-tygodniowej średniej kroczącej. As we continue, we entered a bear market. Again, when we entered the bear market back here towards the end of March in 2018, it was not a popular thing to talk about. No. I mieliśmy potem zmianę trendu w marcu 2018 roku, gdzie widzimy, że zeszliśmy poniżej tej 21-tygodniowej średniej kroczącej. Nobody believed psychologically that we would ever enter a bear market because I wtedy to nie była popularna opinia, żeby opowiedzieć się za tym, że weszliśmy właśnie w Bessę. we just went to 20,000 and everyone thought that this was just a short-term correction and we're going back to 20, 50, 100,000. Gdzie każdy w tamtym okresie mówi, że to jest tylko delikatna korekta i już idziemy z powrotem 20-30 tysięcy dolarów. And we made a video about this. And
I my pokazywaliśmy wtedy wideo na ten temat 16 marca 2018 roku. You're officially the first person on YouTube to talk about the death cross, right? Bitcoin death cross warning back here. I mówiliśmy jako pierwsi chyba na YouTubie o death crossie, czyli właśnie tym, co się zdarzyło w tamtym okresie. March 16th, a couple weeks before it happened in 2018. We got a lot of hate for this video because I było bardzo dużo nienawiści skierowano i w naszą stronę za to wideo. it was not a popular thing to say, but it was what was true in the charts. In this video, we went on to say that not only are we going to have a death cross, that we would be in a bear market for the next 1 year. I w tym wideo nie tylko mówiliśmy o death crossie, ale mówiliśmy też o tym, że będziemy w besie przez kolejny przynajmniej rok. And that ended up being pretty accurate. I to było naprawdę, można powiedzieć, accurate, czyli We were blessed and dokładne. fortunate to be able to do that. But again, psychologically, when we enter a bear market, nobody wants to believe it. And Ale psychologicznie, kiedy wchodzimy w bessę, no to wtedy to jest tak właśnie ta bariera, w którą nikt nie chce uwierzyć za bardzo, że wchodzimy w bessę, it takes 6-8 months for people to really accept it. gdzie zajmuje około 6 do 8 miesięcy ludziom to, żeby zaakceptować, faktycznie, jesteśmy już w bessie. And again, when you enter a bear market, price comes down and plays with the 100-day. I wtedy dochodzimy do tej właśnie 100-tygodniowej średniej kroczącej. As we continue, we enter a new, fresh bull market. We entered the bull market back here in April of this year, of 2019. I potem przechodzimy w kolejnym bull market. To się zdarzyło w kwietniu 2019 roku. And you can see that we got price action above the 100 week, but what has happened is very rare. I mieliśmy to właśnie wyjście powyżej 100-tygodniowej średniej kroczącej, ale to, co się zdarzyło później, to jest bardzo rzadka sprawa. We actually came down and were holding support on the 100 week. I właśnie w tym momencie doszliśmy do supportu, czyli linii wsparcia na 100-tygodniowej średniej kroczącej. This has only happened one other time, To się tylko zdarzyło raz jeszcze. and the other time was 35 days after price action got above. Now, I to było przez 35 dni, zanim powróciliśmy do testu tej 100-tygodniowej średniej kroczącej. Now it is about 140 days. If we go here and take a measured move, it's 140 days. W tym przypadku to było 140 dni. After price action got above, what I want us to do is take a deep breath. This is not something to panic about. I co chcę, żebyście zrobili, to głęboki wdech. To nie jest nic do tego, żeby panikować w tym momencie. There's some other charts that I'm going to show you in this video that are really mind-blowing and potentially panic. But what I want you to do is pay close attention to the 100 week. Ale co chcę, żebyście tutaj zrozumieli, żebyście po prostu zwrócili uwagę na 100-tygodniową średnią kroczącą. If we see price action go below, that'll be the only time in history we've done that. We haven't seen that yet, and it's a pretty similar move to this one back here. I jeżeli pójdziemy poniżej tej 100-tygodniowej średniej kroczącej, to będzie pierwszy raz w historii, kiedy to się wydarzy. As we pointed out, where we started a bull market, price action got above the 100 week, and we closed down here. The only other time in history was this one. I jedyny czas w przyszłości to był ten właśnie 25 stycznia 2016 roku, gdzie po 35 dniach po wyjściu w bull market powróciliśmy jeszcze raz, żeby testować 100-tygodniową średnią kroczącą, ale nie zeszliśmy poniżej jej. Right? And we're in that same scenario now, except it's different this time. I jesteśmy w tym samym scenariuszu, ale jest zupełnie inaczej. Price action is below the 21 week. Jeżeli chodzi o ruch ceny, jest poniżej
tygodniowej średniej kroczącej. Last time when we came down here and held support, we never went down below the 21 week. Ostatnim razem, kiedy poszliśmy jeszcze raz w testowanie 100-tygodniowej, nigdy nie zeszliśmy, albo wtedy byliśmy powyżej 21-tygodniowej średniej kroczącej. Teraz jesteśmy poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej, tej zielonej. Także to jest ta różnica. We were always above the 21 week and we held briefly, momentarily, support on the 100 week. I byliśmy wtedy zawsze powyżej 21-tygodniowej średniej kroczącej i momentalnie weszliśmy tylko na 100-tygodniową tą niebieską linię, żeby ją przetestować. This time is different. Tym razem jest inaczej. This time price action is clearly below the 21 week. W tym momencie cena jest poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej. We're clearly holding support. It's a different scenario. It's a chart I want you to pay close attention to. And if you see us go below this price of 7,700, obviously we can have a wick through. We don't care about wick throughs. We always care about the close and specifically the body of the candle. So I jeżeli tym razem wyjdziemy poniżej tej 100-tygodniowej średniej kroczącej, sorry, ale mam dzisiaj bardzo skrzypiące krzesło w tym miejscu, gdzie ja tutaj jestem, także jeżeli słyszycie jakieś różne dziwy, to jest niestety to krzesło. I jeżeli zejdziemy poniżej 100-tygodniowej na jeden tydzień, wystarczy jeden tydzień korpusem świecy, czyli całym, nie tylko nicią, powiedzmy, czy anteną, jak to niektórzy nazywają, no to wtedy może być nieciekawie. for the next 2, 3, 4 weeks, watch this chart like a hawk. Przez kolejne 2-3 tygodnie obserwujemy ten wykres jak jastrząb. What I also want to show you, and just a reminder, that during this time, we're still in a bull flag, right? I nadal chcę wam pokazać, że jesteśmy tutaj w fladze bull flag, czyli chodzi o flagę byczą. We had a parabolic move, we had a substantial move down, gdzie mieliśmy paraboliczny wystrzał, no i potem zejście niżej. but we stayed within our parameters of a textbook bull flag. And this is on total market cap, so Bitcoin and altcoins. I chodzi tutaj oczywiście o total market cap, czyli całą kapitalizację kryptowalut, także Bitcoin i inne krypto. And a lot of people are wondering, well, what about altcoins? What can you tell us about altcoins? Please show us a chart about altcoins. I niektórzy tutaj pewnie pytają, co z altcoinami, co może się wydarzyć właśnie z nimi teraz. Opowiedz nam o altcoinach. I need to know what's going on with altcoin season. So I'm going to show you that. Again, Ja wam to pokażę już niedługo. this is where we keep this complex world of crypto super simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now and hit that thumbs up button. I oczywiście to, co on tutaj powiedział, my to już znamy na pamięć, bo to są te oscypki, gdzie wchodzimy na polubienie jego strony i subskrypcję, także możecie subskrybować z bomby. I appreciate you. Let's get to this altcoin chart that I'm sure you're dying to know more about. I przejdźmy na ten wykres altcoinów. We showed you this chart back in July. Pokazywaliśmy wam ten wykres w lipcu. Back in July, the altcoin market, total altcoin market was at about 94 billion. I wtedy cały ten total market cap był w granicach 94 miliardów. And I showed you this specific chart. And I pokazywałem wam ten wykres. we said, look, here's the chart in a simple way to understand altcoins. We're at about 94 billion, but I said, watch 63 billion. I mówiłem wtedy o tym, żeby obserwować 63 miliardy dolarów. Why 63 billion? How did we come up with that number? We just look left. I jak wpadliśmy na tą cyfrę, a więc zawsze patrzymy w lewo. We always just look left. If you're Zawsze w lewo, na wykres. wondering what's going to happen in the future of these charts, what's going to happen to the right, all you need to do is look left. Jeżeli zastanawiasz się, co powinienem zrobić, żeby widzieć przyszłość na wykresie, zawsze patrzymy w lewo. When we look left, we say, okay, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months as resistance, 1 month as support. And if we look
further left, we say, okay, way back here in September 2017, we actually held this exact level. I jeżeli sobie spojrzeliśmy w lewo, to widzimy, że 1, 2, 3, 4 to jest chyba na miesięcznej, tak, także na miesięcznej świecy uderzaliśmy w tą 63 miliardy dolarów jako linię oporu i też mieliśmy wcześniej linię wsparcia w 2017 roku. Of 63 billion as support. And then we held this exact level again in October 2017 as support. Then we held this exact level again in November 2017 as support. It's no coincidence that a few months ago we told you to watch 63 billion, and right now we're holding exact support on 63 billion. I no, parę miesięcy temu mówiliśmy o tych 63 miliardach dolarów i w tym momencie trzymamy support, czyli linię wsparcia właśnie na 63 miliardach dolarów. Take a look at this monthly candle that we just started. Exact support. What I do like is that the previous month in September, we had some support pushing us up, right? We came back down, we had a wick through, but there was a lot of buyers to push us up. I co mi się podobało w ostatnim miesiącu, to to, że próbowaliśmy zejść niżej, ale mieliśmy bardzo dużą ilość, no powiedzmy, czynników, które wprowadzały tą cenę całego market capu bez Bitcoina powyżej tej granicy 63 miliardów dolarów. Have momentum pushing us up and holding us at that critical 63 billion. Gdzie widzieliście, że tylko weszliśmy nicią praktycznie poniżej, a nie korpusem. I teraz właśnie jesteśmy praktycznie na 63 miliardach dolarów. What does this mean? Does this mean we should sell our house and invest in altcoins? Co to oznacza? Czy to oznacza, że powinniśmy sprzedać teraz naszą chałupę i zainwestować w altcoiny? I'm not your financial advisor. This is not your financial advice. Nie jest to oczywiście finansowa pomoc z jego strony, ani dorada However, inwestycyjna, this is a really positive sign ale to jest pozytywna rzecz for altcoins. dla altcoinów. This, if we're continuing to hold this support, we should potentially see a nice bounce from this $63 billion level. Jeżeli utrzymujemy nasz support na tym poziomie, powinniśmy widzieć odbicie od tego właśnie poziomu. Obviously, altcoins are going to be really, it's going to be really critical what Bitcoin does. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co Bitcoin zrobi, But altcoins are setting up in a really nice way where ale altcoiny w tym momencie już są i sytuują nas w ciekawym miejscu, previous resistance is future support. Gdzie poprzednia linia, powiedzmy, oporu jest przyszłościową linią wsparcia. And again, this chart pattern happens time and time and time again throughout anything in the world that has a chart. I ten wykres się powtarza przez wszystkie wykresy na całym świecie. You have critical resistance, which previously was our critical support. Gdzie mieliśmy krytyczną linię oporu, gdzie wcześniej była to krytyczna linia wsparcia. Critical resistance, we finally break through, we have a rally, an extended rally. Again, these are monthly candles, so we have a rally for a few months. Gdzie potem mieliśmy po tej krytycznej linii oporu przebicie górą i wyjście na 3-4 miesiące takich wzrostów. Come all the way up a couple 100%. And then what happens? We have a beautiful, healthy correction. I potem mieliśmy bezpieczną korektę. Right down to where used to be resistance is now support. Gdzie zeszliśmy właśnie do tej linii wsparcia. To, co było linią oporu, którą przebiliśmy górą, potem jest oczywiście linią wsparcia. This happens time and time again, and patience will win this game. I cierpliwość na pewno wygra tą grę. So, this is looking really good for altcoins. Także to wygląda świetnie dla altcoinów. Także może to być początek wzrostu altcoinów, tego nie wiemy, ale no super. Jeżeli byśmy się odbili od tej granicy, o której mówił właśnie Bruce Willis, bardzo możliwe, że może mimochodem złapiemy tą najniższą cenę tych wszystkich altcoinów, albo chociażby załapiemy się na kolejny wzrost wśród altcoinów. Przejdźmy dalej. Okay, what I want to show you on this chart is actually a little bit scary. To, co chcę wam pokazać na tym wykresie, to jest
idzie Halloween, to troszeczkę może straszne. Zobaczmy, jak bardzo straszne. Okay? What I want to show you here, again, if you're worried about the price action blocked over here, we're not there yet. Jeżeli chodzi o ruch ceny Bitcoina i ten blok, o którym mówiłem wcześniej, to jeszcze tam nie jesteśmy. We're going to get there in a moment. But Zaraz dojdziemy do tego. I want to paint a very crisp, a very clear picture. Ale chcę wam pokazać bardzo przejrzysty obraz tego, co może się wydarzyć. Right? We have parabolic run, Mieliśmy paraboliczny wzrost w 2011 roku. followed by a bear market. Mieliśmy potem też oczywiście Bessę The bear market was in an absolute bull flag, right? i cała ta Bessa była w byczej fladze. So we have parabolic run, we have bear market I to jest na miesięcznych świecach, czyli paraboliczny wzrost, czyli hossę. in a bull flag. Potem weszliśmy w Bessę, która okazała się byczą flagą. Then we have golden cross and we move into a bull market. Potem mieliśmy Golden Cross i weszliśmy w hossę. If you look at the big picture of 9 years of crypto history, we've been in a bull market the high majority of the time. Jeżeli spojrzymy sobie na 9 lat tych wszystkich naszych ruchów Bitcoina, to okazałoby się, że przez większość czasu byliśmy w hossie. Only small amounts of time we're in a bear market. Tylko przez bardzo małą ilość czasu jesteśmy w takiej korekcie nazywaną Bessą. Bear market each time happened to be in a distinct bull flag. So I Bessa za każdym razem jest zapoczątkowana, albo jest w takiej byczej fladze. parabolic run, bear market, bull flag, then we had a golden cross I potem mamy Golden Cross and we moved into a bull market. i potem poruszamy się do kolejnej hossy. During a bull market, we had maybe one red month randomly and once in a while I podczas hossy może raz, może dwa gdzieś tam miesiące nie koło siebie, gdzieś tam występują czerwone, czyli nie do końca wzrostowe, bardziej spadkowe. we'll have two red months I bardzo rzadko się zdarza, że dwa koło siebie miesiące mamy spadkowe podczas hossy. in a row. But pretty rare to have even one month, incredibly rare to have two, I bardzo rzadkie jest, żebyśmy mieli chociaż jeden miesiąc, jak mieliśmy tutaj, potem kolejny miesiąc, gdzieś tam parę miesięcy później też czerwony, ale bardzo, bardzo rzadkie jest to, gdzie dwa koło siebie są w hossie, jeżeli chodzi o ruch ceny Bitcoina. never more than two red months. Again, these are monthly candles. Then we moved into another classic textbook bear market I potem wchodzimy w kolejną Bessę, where we had a whole bunch of red candles. gdzie mamy bardzo dużo czerwonych świec. But during a bull market, again, we had a bull flag, we had a golden cross. During the bull market, when we officially entered the bull market here, we had one random red month and once in a while, two. I podczas kolejnej hossy w 2016 roku też mamy jedną świecę gdzieś tam czerwoną, dwie później albo 3 miesiące później, ale bardzo rzadkie jest to, gdzie mamy 2 miesiące pod rząd tych właśnie świec. Never more than two. And we have another random one. I potem też mamy jakieś tam losowe jedne świece czerwone. But Albo niezdecydowanie. once in a while, two, never more than two red months. Again, this is in 2016. We were just talking about 2013. We went all the way back and we started talking about 2010. So we're in all the years here. Throughout all the years, throughout all the history, a maximum of two red months during a bull market. Czyli przez te całe 9 lat mieliśmy może 2 miesiące pod rząd w każdej hossie czerwone. Fast forward, we had our third textbook bear market. I jeżeli chodzi o styczeń 2018 roku, rozpoczęliśmy kolejną Bessę. Which happened to be also in a bull flag. I też oczywiście to była bycza flaga. When we broke out, we had the golden cross, Kiedy ją przebyliśmy górą, mieliśmy Golden Cross. and look what's happened. I zobaczmy, co się teraz wydarzyło. Golden cross officially in a bull market, followed by three consecutive
red months. I w tym czasie mamy 3 świece miesięczne, czerwone pod rząd. Never in history has this happened. Nigdy w historii to się nie zdarzyło wcześniej. Never in history have we had 3 consecutive red months during a bull market. And mind you, in the 9-year history I podczas tej 9-letniej historii of Bitcoin, we've spent most of our time in a bull market. tak czy tak mieliśmy wzrostową cenę, czyli bardziej byliśmy tutaj w hossach niż w bessach. We've had substantial opportunities to have multiple months in a row in red, and it's never happened. The maximum is 2. We had 2 red months back here and 2 back here. Czyli za każdym razem, kiedy była hossa, mówiliśmy już o tym, 2 pod rząd świece czerwone wydarzyły się może z 2 razy, 3. Never 3. Nigdy 3. We just had our Czyli nigdy 3 świece pod rząd w hossie. close of the 3rd red month in a row. Again, you can say, well, Steve, I think it's because this was a really parabolic move. I możecie powiedzieć, ej, Steve, to tylko dlatego, że to był taki paraboliczny wzrost, że tym razem może to się wydarzyć. This move is peanuts Ten ruch to jest orzeszek w stosunku compared to the parabolic moves we had back here. do parabolicznych wzrostów, które mieliśmy dużo wcześniej. These are ridiculous parabolic moves. To są zupełnie niedorzeczne wzrosty paraboliczne. It makes the move that we just had look like nothing. I ten ruch, który mieliśmy teraz, to tak naprawdę jest nic w porównaniu z tym, co się działo w 2011 czy w 2013 roku. So we can't say it's because of that. Także nie możemy powiedzieć, że to jest związane z tym. But this is something to really watch. I to jest coś, co powinniśmy teraz właśnie w tym momencie obserwować. This could potentially be a warning sign To może być potencjalnie ostrzegawczy znak, that in 5 to 6 months from now we look gdzie za parę miesięcy, powiedzmy 5-6 tygodni od teraz, back and we say, okay, we should have paid closer attention to this. albo za parę miesięcy powinniśmy powiedzieć, że powinniśmy bardziej się skupić wtedy na tych 3-miesięcznych świecach czerwonych. It's never happened. Nigdy to się nie zdarzyło wcześniej. Anytime you have something happen in the charts, look, we've had 3 red months in a row, but only during bear markets. Oczywiście mieliśmy 3 świece pod rząd, ale tylko w bessach. This is a bear market. Look at all the red months in a row. Okay, we've got definitely 3 in a row. This is a bear market. Look at the red months in a row. This is a bear market. Look at the red months in a row. Czyli każdy bear market, czyli bessa miała w sobie więcej świec czerwonych niż powiedzmy to, co się dzieje teraz. In a bull market, we've never had it. W bull markecie, czyli w hossie, nigdy nie mieliśmy. Pay close attention to this. Także uważajcie na to, co się teraz dzieje. Now, as we go into the next chart, it's really going to blow your mind. Jeżeli przejdziemy do kolejnego wykresu, to naprawdę otworzy wam oczy na pewne sprawy. It's absolutely fascinating. And again, this is where we keep this complex world of crypto super simple so that you have more success. Hit that subscribe button. Dokładnie. I jeżeli chcecie, zapraszam was na subskrypcję tego kanału. Jeżeli uwielbiacie jego garnitur, który jest w kolorze czerwonym, nie sugerujcie się kolorem, ale jest tam pewna podświadoma rzecz w tym, no to zasubskrybujcie ten kanał, polubcie i tyle. And right now and hit that thumbs up. Shout out to everybody in our community. We have such an incredible community and I thank you from the bottom of my heart. I mamy oczywiście świetną społeczność i dziękuję wam z, powiedzmy, głębi serca. Let's move to the next chart because this is the reason we're all here. Obviously, this is the first time in history Bitcoin has ever done this, but the next chart I'm going to show you is a little more substantial than this one. I jeżeli chodzi o kolejny wykres, jest troszeczkę bardziej znaczący niż ten. And it's also something Bitcoin has never done in the history. I to jest też, co wam pokaże, że Bitcoin nie zrobił tego nigdy w historii do tej pory. And it's also something we need to pay close attention to. I też na co powinniśmy zwrócić uwagę. What I want to show you is we're going to start way back in 2010 again. Okej, zaczniemy od 2010 roku. And we're going to have 2 lines on this chart.
I będziemy mieć dwie linie na tym wykresie. Two moving averages. Number one, in green, our 50-day moving average. So Teraz jesteśmy na dniowym wykresie, czyli jedna świeca ma jeden dzień i nasza zielona linia to jest 50-dniowa średnia krocząca. now we're on the daily chart. We spent a lot of this video in a weekly chart and some of it in a monthly. We're going down to the nitty-gritty. We're going down to the daily chart so we can see all of the details, so we can make it really clear what all the details are telling us. Okej, byliśmy na tygodniowej, byliśmy na miesięcznej, ale jeszcze do pełni, powiedzmy, słonecznego dnia brakuje nam dziennej świecy. I właśnie teraz się przeniesiemy na dzienną świecę, żeby tutaj mieć te wszystkie detale wylistowane. And remember the date I mentioned you earlier, I pamiętajcie o dniu, o którym mówiliśmy wcześniej. July 2013. That's Lipiec 2013 roku. going to come in very handy. So we have our 50 day, we have our 200 day. Okej, i mamy 50-dniową średnią kroczącą na zielono i na czerwono 200-dniową średnią kroczącą. Right? 50 day in green, 200 day in red. What I want you to notice is that during a bull market, I co chcę wam przekazać, że podczas hossy we very rarely come down and play with the 200 day. bardzo rzadko dochodzimy do 200-dniowej średniej kroczącej. During a bull market, we very rarely come down to play with the 200 day being in red. What I want you to learn is that to enter a bear market, there's two distinct steps to enter a bear market. I żeby wejść w bear market, czyli w bessę, mamy dwa kroki takie znaczące, które tutaj się zadzieją. We need two check marks. We need both of them to be yes, otherwise we're not officially in a bear market. I te dwa kroki, musimy zaznaczyć, tak jak krzyżykiem powiedzmy, że te dwie rzeczy muszą się wydarzyć, żeby ta bessa zadziałała, czyli żebyśmy weszli w bessę. Number one yes is we need price action below the 200 day. I punktem pierwszym jest to, że ruch ceny powinien być poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. If we have price action below the 200 day, we have one check mark for a bear market. Czyli mamy pierwszy X, który zaznaczamy do tego, żeby potwierdzić tego, że jest bessa. The second is a death cross. I drugą rzeczą jest death cross, czyli przecięcie zielonej dołem czerwoną. If we have price action below and a death cross, guess what? We've officially entered a bear market. Wtedy oficjalnie wchodzimy w bessę. Those are the two distinct textbook ways to identify clearly a bear market versus a bull market. I to są te dwie rzeczy, które powinniśmy zwrócić uwagę na to, jeżeli wchodzimy z hossy w bessę. This is very important information to pay close attention to as I show you this history, the bear and the bull, how to know the two check marks. When we enter a bull market, how do you know? I jeżeli wejdziemy w hossę, jak wiemy, jak na to możemy zwrócić uwagę? the exact opposite. Dokładnie rzeczy przeciwstawne się dzieją do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. We need price action above the 200 day, and Czyli punkt pierwszy, cena albo ruch ceny powyżej 200-dniowej średniej kroczącej we need a golden cross. i musimy mieć golden cross, czyli przecięcie zieloną górą czerwonej. Golden cross with 50 day crossing above the 200. Czyli 50-dniowa przecina 200-dniową średnią kroczącą. Day. Very critical. So we had a golden cross and price action. We officially entered a bull back here in March I wtedy oficjalnie mówimy, że wchodzimy w hossę. 2012. And then as we continued in our bull market, pay close attention to price action is never really playing with the 200 day. I wtedy ruch ceny nigdy tak naprawdę nie schodzi do 200-dniowej średniej kroczącej, zarysowanej w kolorze czerwonym podczas hossy. Sometimes we have some corrections, right? Sometimes we get a little close, but Okej, czasami mamy jakieś korekty, czasami troszeczkę bliżej się zbliżymy, we're never really playing. ale nigdy nie doświadczamy jej albo nie witamy się jak z gąską na 200-dniowej średniej kroczącej. And then one time in history it happened. But look,
I jeden raz w historii to się zdarzyło. We came down here, we're in a bull market, and we're not even close to the 200 day. This is the one time, the one day in the history of 9 years. I jeżeli chodzi o historię 9 lat i jedynym razem, kiedy to się zdarzyło, to był lipiec 2013 roku, gdzie na jeden dzień, Did we have a candle close below? gdzie świeca zamknęła się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. The 200 day. One day Jeden dzień out of 9 years. na 9 lat One day candle closed below the 200 day. ta świeca zamknęła się poniżej właśnie tej 200-dniowej średniej kroczącej During a bull market. podczas hossy. And mind you, in the 9-year history of Bitcoin, pretty much all the time we've been in a bull market. We've had 3 distinct bear markets and they've been relatively short. The bull markets have been substantially longer. One day Jeden dzień we had price action close below the 200 day. And as we continue on, gdzie zeszliśmy poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. No potem mieliśmy kontynuację. you can see that once in a while we'll have a wick through, but never a candle close. I raz po raz mieliśmy oczywiście dojście do 200-dniowej, ale nigdy cały korpus świecy, jak w tym przypadku, nie zamknął się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Below the 200 day during a bull market. When we have price action move below, we're just about to enter a bear market. I oczywiście, jeżeli spadamy poniżej, tak jak w 2014, znowu mieliśmy przecięcie, czyli wejście w death cross i ruch ceny poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Again, how do you know we're in a bear market? 2 checks. Price action below the 200 day, death cross. Okay. Dokładnie. Officially in a bear market, and you can see price action is well below the 200 day, and then we entered a bull market back here in October 2015. I potem weszliśmy w hossę w 2015 w październiku. And again, watch price never play with the 200 day. I cena nigdzie nie zeszła do 200-dniowej średniej kroczącej. The 200 day is really substantial during bull markets to pay close attention to, and it's really important during bear markets to pay close attention to. I to jest też ważne podczas bessy, żeby też tutaj patrzeć na tą 200-dniową. Just like the 21-week moving average To jest to samo co 21-tygodniowa średnia krocząca, that we have been talking about. o której mówiliśmy. Again, we could have a little wick through, but not the body closed below. I oczywiście możemy mieć, powiedzmy, małe zamknięcie, nicią, powiedzmy, czy na pewno nie korpusem świecy, poniżej całym tej 200-dniowej. During a bull market, okay? And fast forward here, now we're in 2016, right? Jeżeli przewiniemy do 2016, Went through 6 years of data so far. We've had one single candle, one day close below the 200 day. Why is this important? dlaczego jest to ważne? As we approach 2017, we know that this was a parabolic time. We weren't even close to the 200 day. We were in a distinct Bo w 2017 roku byliśmy w parabolicznym wzroście i wiemy, że nawet blisko nie byliśmy tej 200-dniowej średniej kroczącej. bull market, and we weren't paying any attention to the 200 day. And again, we had some warning signs come through, which we'll get to in a minute. We officially entered a bear market at the end of March. I oficjalnie weszliśmy w bessę na końcu marca. How do we know? Jak wiemy, Price action below the 200 day ruch ceny poniżej 200-dniowej średniej kroczącej and a death i death cross, cross. czyli przecięcie 50 z 200-dniową na dziennej oczywiście i zielona przecina od góry do dołu czerwoną. When we fast forward here, we know that, okay, this was a pretty devastating bear market. We all know the emotions that were associated with this. I widzieliśmy też, że to był bardzo mocna bessa, But it was followed by a bull market.
ale widzimy, że to było też oczywiście zakończone i kolejna pojawiła się hossa. We got very excited. Wszyscy się podekscytowali w kwietniu 2019 roku po Golden Crossie Emotions started to come in, and we i po ruchu ceny powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. said, this is the turning point. This is when we're going to go on a bull market for the next 4 years. I każdy mówił wtedy, że to idziemy już na kolejną hossę, w kolejne 4 lata. Everybody was aligned. Każdy już tutaj był zadowolony. Bitcoin 100,000, Bitcoin 1 million, Bitcoin Bitcoin za 100 tysięcy, Bitcoin za $1 milion. 100 million. I don't know what the crazy numbers were, but they were crazy. Ale te numery były szalone, które ludzie podawali. And everyone got really excited, and we officially entered a bull market in April 23rd, 2019. How do we know? We had our 2 check marks. We had price action above the 200-day, and we had a golden cross. I 23 kwietnia 2019 roku oficjalnie weszliśmy w hossę. Jak to wiemy, oczywiście Golden Cross, o którym mówiliśmy, i cena, ruch ceny Bitcoina powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. As soon as we get 2 check marks, officially a bull market. And again, we went into the bull market, and we're not close to the 200-day. I nigdy nie doszliśmy też blisko do tej 200-dniowej średniej kroczącej. Just like we're supposed to be. We're not close. We're in the bull market, and we're off to the races. And this was a really parabolic move and not a real healthy move to the upside. I mówiłem o tym parabolicznym wzroście, że to był świetny ruch, ale niezdrowy dla zdrowych wzrostów ceny Bitcoina. Followed by, we called out that market top at 14K. I doszliśmy do tych $14,000. And as we proceed forward, we still weren't playing with the 200-day, but then we got to the point where, boom, we don't have just one candle below the 200. I wtedy doszliśmy właśnie do tego momentu, gdzie jesteśmy teraz, gdzie nie tylko jedna świeca, Day, we have 1, 2, 3, 4, 5 in a row ale 5 dziennych świec below the 200-day. zamyka się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. This has never happened in any bull market in 9 years. To się nigdy nie wydarzyło w bull markecie, powiedzmy w hossie przez ostatnie 9 lat. Bitcoin has never had 5 candles below the 200-day and still maintained a bull market. Bitcoin nigdy nie miał 5 świec poniżej tej 200-dniowej średniej kroczącej i nadal utrzymywał hossę. It's never happened. In 9 years, it's never happened. We showed you it was just one candle Pokazywaliśmy wam wcześniej, że to była tylko jedna świeca na jednodniowej, that went below previously. gdzie zeszliśmy poniżej. One day. We've never had multiple days in a row and still maintained a bull market I nadal, żebyśmy utrzymywali oczywiście tą hossę. for an extended period of time. We have had warning signs like this, and they've come like right over here. And this has happened a few times. These are warning signs before we enter a bear market. I to są właśnie te ostrzegawcze znaki, zanim wchodzimy w bessę. We have price action dip below the 200 and come up and go parabolic again and dip below. This happened 1 to 2 months right before the bull market. This has happened a few times where we have price action below, and it's our warning sign that just around the corner is a bear market. I to się zdarzyło w kwietniu, a bardziej w lutym, marcu, no prawie też w kwietniu 2018 roku, gdzie próbowaliśmy wyjść powyżej, jeszcze raz zeszliśmy z ruchem ceny poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, potem wystrzeliliśmy na chwilę, żeby jeszcze raz powrócić i mamy dodatkowy znak ostrzegawczy, że pomału zbliżamy się do bear marketu, czyli do bessy. Now, I want to talk about this not to scare anybody, but oftentimes in our videos we're on the other side of the track, where it's not popular. I często w naszych wideo mówimy o zupełnie innej rzeczy niż inni youtuberzy albo to, co jest popularne. I może nie jest to też często widziane jako ciekawe wydarzenie albo popularna rzecz. Nobody wants us to talk about it. Nikt nie chce rozmawiać o tym, że możemy wejść w
podwójną bessę. But this is what the charts are saying. Ale to, co teraz wykresy mówią nam o tym, These are the facts. These are to są fakty. not my opinions or my ideas. To nie są moje opinie, to nie są moje, powiedzmy, jakieś rzeczy narzucone tutaj. This is just what the charts are saying. To jest tylko to, co nam wykres podpowiada. In a bull market, we have never had several candles in a row close below and continued a bull market. W bull markecie, czyli w hoście nigdy wcześniej, nie mieliśmy paru dni albo paru świec, które były poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. It's never happened. It's never happened. Right now, we're in day 5 of W tym momencie jesteśmy w dniu 5, price action below the 200 day. poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. This is substantial. To jest bardzo znacząca rzecz. But remember something. I asked you to remember July 2013. Why? Because Ale pamiętajcie, że kazałem wam pamiętać o lipcu 2013 roku. Dlaczego? this chart back here, we showed you that that's the only candle in July of 2013 that closed below the 21 weekly moving average. Remember in Bo to jest jedyna świeca, która zamknęła się poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej. last week's video, we said first time in 6 years Bitcoin has done this. It was to close below the 21-week moving average. Why was that important? It happened in July. It happened in July. Bo to zdarzyło się w lipcu. And then in this week's video, we said the only time in history Bitcoin had ever had a candle close below the 200 day. Let's take a look back. Remember, there was one distinct candle that closed below the 200 day. I teraz mamy też jeszcze jedną świecę, która zamknęła się poniżej 200-dniowej, o której mówiliśmy przed chwilą. It was right here. Again, this is on a daily chart. And if we look at the date, this one candle in July I to też było w lipcu. 2013. So we're could be in a similar situation to this. And I'm going to give you my perspective, and I'm going to give you the one thing I want you to watch. I możemy być właśnie teraz w podobnym zdarzeniu. But let me explain this scenario for just a second. I zaraz wam wytłumaczę moją perspektywę tego, gdzie możemy właśnie być. We know that back here, this in July was the only time in the history that we ever had a candle close below the 21 week during a bull market. I wiemy, że w lipcu pierwszy raz się wydarzyło, że cała świeca zamknęła się poniżej 21-tygodniowej, czyli tygodniowa świeca zamknęła się poniżej tej 21-tygodniowej średniej kroczącej. And we also know that back here in July was the only time in history that we also had a candle close below the 200 day. I wiemy też, że tylko jeden dzień świeca była całym korpusem poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, czyli tej czerwonej. Oddly enough, in today's market, we're in those same scenarios. I właśnie w tym samym czasie, teraz w tym markecie jesteśmy w tym samym scenariuszu. We have price below the 200 day and Mamy cenę poniżej, ruch ceny Bitcoina poniżej 200-dniowej średniej kroczącej price below the 21 week. i tygodniową świecę poniżej 21-tygodniowej. What does that mean? Well, if this scenario played out like this, where back here we had a parabolic run up, this was a pretty drastic downfall. It was about 78% correction, but we had a parabolic move up, a very drastic correction. I jeżeli sobie wrócimy do 2013 roku, widzieliśmy paraboliczny wzrost i potem 70-paroprocentową korektę, Falling into those two categories, below the 21 week, below the 200 day, gdzie zeszliśmy poniżej 21-tygodniowej i 200-dniowej średniej kroczącej. and that was right before our second wave of the parabolic run. I to było tuż przed tym, zanim mieliśmy kolejny paraboliczny wzrost. The key distinction here, the key to it all was during this time in July, we did not fall into a bear market.
This is the key. Ale wtedy, podczas tego okresu, nie spadliśmy do bessy. To this entire video. The key distinction is back here in July, we had below the 21 week, below the 200 day, and we avoided a bear market. Czyli byliśmy poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej, poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, ale i tak nie spadliśmy w bessę. Nadal mieliśmy tutaj hossę w tamtym okresie. We didn't have a death cross, and we didn't continue to have prices below the 200 day. Nie mieliśmy też death crossa, który by tutaj przeciął. Those are our two check marks. I to są te nasze dwa znaczniki, które powinniśmy potwierdzać. To wejście w bessę. If we go to current day, you can see the curvature on our 50 day. The key to this, and if we can continue a bull market, I kluczem do tego, jeżeli chcemy kontynuować hossę, we have to avoid a death cross in a bear market. musimy teraz po prostu nie wejść w death cross, czyli żeby ta zielona przecięła z góry do dołu czerwoną, można powiedzieć, na 200-dniowej. We have to. If we fall into a death cross and price action is below here, we're falling into a bear market, it's going to be some time for us to recover. I jeżeli to się wydarzy, wtedy wpadniemy w bessę i zajmie nam troszeczkę czasu, żeby to wszystko wyprostować. Multiple months. Bardzo dużo miesięcy. If we can avoid it, we can continue our bull market. Jeżeli uda nam się to obejść, no to będziemy kontynuować naszą hossę And potentially see another parabolic wave i prawdopodobnie kolejny paraboliczny wzrost. to the upside. But we have to avoid this. Ale musimy ominąć to, co nas czeka w ruchu ceny Bitcoina. Right? You can see that anytime we've had 5 candles in a row below the 200 day, it was 1 or 2 months right before we had a death cross. I za każdym razem, kiedy mieliśmy parę tygodni, powiedzmy na tej jednodniowej, no to ta zielona będzie się zbliżać niebezpiecznie do tej 200-dniowej, wtedy będziemy mieć death cross i wejście w bessę. And right before we entered a bear market. Let's keep our fingers crossed that this is not the case. Także trzymajmy kciuki, But these are the facts in the charts. ale to są fakty na wykresie. My emotional opinion, yeah, I want Bitcoin to go to the moon. I want Bitcoin to go to $1 million. But in this channel, we avoid emotion, we avoid the news. Moja emocjonalna opinia, tak, chciałbym, żeby Bitcoin wszedł do 100 miliona, 2 milionów dolarów, ale pamiętajcie, że tutaj u nas, na tych audycjach, omijamy emocje. We're just focused on the facts Tylko skupiamy się na faktach in the charts and nothing else. i na niczym innym. Nothing else. A lot of times we have been on the other side of the fence where not a lot of people are, and we have been talking about things not a lot of people talk about. I bardzo często byliśmy na drugiej stronie płotu, gdzie bardzo mało osób rozmawia właśnie o tym, co się dzieje teraz na wykresie. And we have to go against the herd. Right now the herd is I pamiętajcie, że zawsze musimy iść naprzeciwko tłumu. W tym momencie tłum, screaming bull market next mówię o tym, że mamy bull market, czyli hossę couple years. w kolejnych 2 latach, tylko wzrosty. It's loud and clear. This is a big warning sign. To jest bardzo duży znak ostrzegawczy, który teraz się dzieje. It's also a warning sign we're below the 21 I tak samo mamy znak ostrzegawczy, że jesteśmy poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. week. We have to pay close attention and how this is going to play out. Let me know in the comments below. Do you think that we are going to have a death cross? I dokładnie, dajcie znać, co wy myślicie. Teraz mamy na kolejny tydzień, 58 minut, prawie godzina, no ale tyle tego materiału było, że trzeba było go oczywiście przekazać. Także dajcie znać, czy jesteśmy w stanie dojść jeszcze niżej i wejdziemy w bessę tym razem, czy nadal utrzymamy hossę i wejdziemy w kolejne, powiedzmy, ceny paraboliczne. Więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja z wami się widzę już, kiedy to będzie, już mówię, czwartek dzisiaj, w piątek po północy, czyli w piątek rano, z kolejnymi newsami. Także życzę wam wspaniałego dnia. Dopiero co się przyjechałem, rozpakowałem i szybko przetłumaczyłem dla was CryptoCrew
Univeristy, ale nadal jestem w Polsce do niedzieli praktycznie, także będę tutaj w takim jednodniowych odstępach dla Was oczywiście codziennie podawał newsy po północy. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.